Witam Państwa bardzo serdecznie w miejscu wyjątkowym, w Bibliotece Zamku Królewskiego w Warszawie, która to biblioteka użyczyła swojej przestrzeni też w dość wyjątkowej ekspozycji, bo ekspozycji dzieł nie mieszczących się w tematyce i problematyce, którą zwykle kojarzymy z Zamkiem Królewskim w Warszawie. Mamy niezwykłą okazję oglądania w tych szacownych murach dzieł Magdaleny Abakanowicz, wybitnej polskiej rzeźbiarki współczesnej. I mnie przypadła przyjemność wygłoszenia krótkiego wykładu na temat twórczości Abakanowicz, ale właśnie troszkę inaczej rozumianej niż ta wystawa, na którą Państwa oczywiście bardzo serdecznie zapraszam. Ja będę mówić o twórczości, o rzeźbach, o instalacjach Magdaleny Abakanowicz, które funkcjonują poza wnętrzem galeryjnym, poza wnętrzami muzealnymi, mianowicie o rzeźbach w przestrzeni publicznej. Przedstawię Państwu kilka wybranych przykładów tych realizacji spośród dość licznych w dorobku Magdaleny Abakanowicz realizacji w przestrzeni otwartej, w plenerze, w przestrzeni publicznej. Mam nadzieję, że ten wykład zachęci Państwa i do pogłębiania swojej wiedzy, zainteresowań twórczością artystki. Może zachęci do tego, żeby odwiedzić wystawę w zamku, ale na pewno nie uda mi się tutaj przedstawić w pełni tej niezwykle ciekawej i takiej wielowątkowej problematyki. Zanim przejdę do pierwszych obiektów, pierwszych realizacji, projektów Magdaleny Abakanowicz, dwa słowa chciałam jeszcze powiedzieć na temat w ogóle specyfiki rzeźby i sztuki funkcjonującej w przestrzeni publicznej. Rzeźba wokół nas, w miastach, w parkach, na placach, na ulicach, jest obecna w zasadzie, możemy powiedzieć, od zawsze, od początku historii i dziejów w zasadzie sztuki. Zawsze była potrzebna po to, żeby zilustrować, unaocznić pewne idee, to były bardzo często idee polityczne, ale również religijne, po to też, żeby pewne wartości, postawy upamiętnić, uwiecznić. I takie funkcje właśnie upamiętnienia, ale też funkcje propagandowe rzeźba w przestrzeni publicznej pełni i pełniła od wielu, wielu stuleci. Była też po prostu dekoracją. Sztuka miała też umilać nam czas i tutaj na tym pierwszym przeźroczu, które Państwo widzicie, zebrałam kilka właśnie takich przykładów rzeźby, która jest rzeźbą parkową i ma po prostu sprawiać, że w danych okolicznościach, w danym otoczeniu czujemy się dobrze. Rzeźby, która jest pomnikiem, która ma właśnie te funkcje reprezentacyjno-upamiętniające i rzeźby alegorycznej, która niesie pewne konkretne treści i na przykład dekoruje gmachy publiczne. Przestrzeń publiczna jest też bardzo szczególnym miejscem dla sztuki i dla rzeźby. Też musimy wziąć to pod uwagę, że ta przestrzeń bardzo się różni od wnętrza galerii czy od wnętrza muzeum. Przede wszystkim nie jest tak neutralna jak ten tak zwany white cube, jak nazywamy właśnie taką czystą, neutralną przestrzeń galerii, do której zaproszeni są właściwie tylko koneserzy, ci, którzy świadomie chcą ze sztuką obcować i są do tej
współobecności i do tego kontaktu ze sztuką przygotowani merytorycznie, posiadają odpowiednie kwalifikacje. Tymczasem w przestrzeni publicznej sztuka wystawiona jest na kontakt z widzami, z odbiorcami, czasami bardzo przypadkowymi. Jest oddana jakby w ręce, czasami bardzo dosłownie, w ręce i w taki dialog poddana ocenie i reakcjom przechodniów, użytkowników tej przestrzeni. I przestrzeń publiczna też nigdy nie jest neutralna, nigdy nie jest wolna od kontekstów. Te konteksty są bardzo różne, społeczne, historyczne, polityczne. I do tych kontekstów, wśród tych kontekstów ta sztuka musi funkcjonować. My obserwujemy, mówię historycy sztuki, którzy się zajmujemy tą fascynującą dziedziną historii rzeźby, jaką właśnie jest rzeźba w przestrzeni publicznej, obserwujemy szczególnie w czasach współczesnych, począwszy od drugiej połowy XX wieku, bardzo ciekawe i radykalne zmiany w sposobie rozumienia, w sposobie funkcjonowania, ale też w sposobie tworzenia sztuki w przestrzeni publicznej. I takie pierwsze wyraźne zmiany, czy takie ożywienie w tej dziedzinie nastąpiło mniej więcej w latach 60. ubiegłego stulecia, kiedy to w przestrzeni publicznej, na ulicach, na placach, czy na dziedzińcach jakichś okazałych biurowców zaczęto ustawiać obiekty, dzieła rzeźbiarskie, które dotąd zamknięte były w muzeach. Zwykle były to rzeźby uznanych, nowoczesnych rzeźbiarzy, takimi bardzo chętnie wykorzystywanymi w ten sposób twórcami byli Henry Moore, którego przykład obiektu Państwo widzicie w tej chwili na przeźroczu, czy Isamu Noguchi, czy Aleksander Calder. To było takie proste przeniesienie, wyjęcie rzeźby, która była przygotowana w pracowni i postawienie jej w tym nowym otoczeniu, ale tak jakby właśnie to otoczenie miało nadal być tożsame z pracownią artysty, czy z galerią, czy salą wystawową. Bardzo szybko zauważono jednak to, o czym wspominałam, że ta przestrzeń jest wymagająca, że nie wolno jej w taki sposób traktować i że dzieła, które tam się pojawiają, muszą jednak spełniać nieco inne wymogi. Takim bardzo głośnym przypadkiem, który właśnie w sposób bardzo bolesny dla twórcy uzmysłowił te mechanizmy, była słynna historia Tilted Arc, czyli przechylonego łuku Richarda Serry, takiej monumentalnej kompozycji z początku lat 80. Serra na placu, na Federal Plaza w Nowym Jorku skonstruował taką monumentalną przegrodę ze stali, która też pokrywała się rdzą. I w ten sposób przegrodził, czy też zmienił ruch ludzi podążających codziennie tym placem do biurowców, do swojej pracy. Ta realizacja wywołała ogromne poruszenie, bardzo takie pełne kontrowersji, reakcje właśnie tych użytkowników. Ten łuk bardzo odbiegał od tego, co do tej pory było dozwolone w przestrzeni publicznej, od tej tradycji sztuki w przestrzeni publicznej. Był monumentalny, ale jednocześnie budził wrażenia, które sprawiały dyskomfort. Budził poczucie pustki, degradacji, kojarzył się z barykadą, i utrudniał komunikację. I ta reakcja społeczna, bardzo taka naturalna, była na tyle gorąca, że ostatecznie dzieło to usunięto. I to był przykład pokazujący to, że obiekty, które umieszczane są w przestrzeni publicznej,
muszą, a przynajmniej powinny, w jakiś sposób wpisywać się w to miejsce, w tę przestrzeń, w te okoliczności i konteksty, w których będą funkcjonować. I chodzi tutaj zarówno o te konteksty topograficzne, ale również o konteksty społeczne, historyczne, kulturowe. I z czasem artyści, twórcy podjęli to wyzwanie. Zaczęły powstawać realizacje, które określamy mianem dzieł site-specific, a więc takie, które mają przynależeć do miejsca, dla którego są projektowane, mają swoją formą, tematem, z tym miejscem rozmawiać, ale też to miejsce współtworzyć. I w takim sensie swoje realizacje będzie właśnie rozumiała Magdalena Abakanowicz, a więc w sensie twórczości, która ma stawiać pytania, ma tworzyć przestrzeń, którą Abakanowicz nazwała przestrzenią kontemplacji, ale właśnie przestrzeń, która jest przestrzenią zapraszającą dla widza, dla przechodnia i taką przestrzenią, która pozwala na dialog, na rozmowę. Zacznę od pierwszego przykładu i to jest rzeczywiście pierwsza próba zmierzenia się Magdaleny Abakanowicz z plenerem, z przestrzenią otwartą, z przestrzenią miejską. Taką pierwszą kompozycję plenerową artystka zrealizowała w Polsce, co ważne, bo tych realizacji w Polsce nie mamy tak wiele, podczas pierwszego Biennale Form Przestrzennych w Elblągu. To był rok 1965 i też impreza, ten plener niezwykle ważny w historii sztuki, takiej tej neoawangardy konstruktywistycznej w powojennej sztuce polskiej, ale to był też również ważny rok dla Abakanowicz w jej karierze zawodowej, artystycznej. W tym roku odbyła się bardzo prestiżowa wystawa artystki w Zachęcie Warszawskiej. Zdobyła też złoty medal na Biennale w São Paulo, wzięła udział w Biennale Tkaniny w Lozannie i wreszcie została uhonorowana Nagrodą Państwową III stopnia Ministra Kultury i Sztuki. Rozpoczęła też pracę pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Więc to był taki moment, który już pokazuje, że Magdalena Abakanowicz jest artystką liczącą się w polskim środowisku artystycznym. Nic więc dziwnego, że również na to artystyczne spotkanie, na ten plener w Elblągu została zaproszona. Zrealizowała formę stojącą, której reprodukcję Państwo widzicie. Formę, która kształtem przypomina pień drzewa z takimi jakby kikutami obciętych konarów. Po latach Magdalena Abakanowicz mówiła w taki sposób o tej realizacji, tak ją tłumaczyła, cytuję: tafla blachy, którą wybrałam, była chłodna i śliska. Zwinęłam ją w owalną rurę 7-metrowej wysokości. Zostawiłam szparę. Pozwalała wejść do środka. Przez puste, dospawane rękawy, niby gałęzie, wpadało światło. Ale nie nawiązała się przyjaźń. Ten metal nie przekazał mi żadnych tajemnic. Koniec cytatu. To była próba jakby podwójna, w dwóch wymiarach dla Abakanowicz. Tak jak wspominałam, próba wyjścia z pracowni w plener ze swoimi obiektami, ale też próba tworzenia w nowym, nieznanym dla niej materiale, jakim był metal, który był, tak jak powiedziała, był chłodny, był śliski, był bardzo odległy od tkaniny, która jest tak bardzo ciepła, mięsista, z którą artystka do tej pory nawiązywała twórczy dialog. I być może z tego powodu
trochę ta realizacja nie do końca spełniała zamierzenia artystki. Trzeba powiedzieć też, że sama idea Biennale nie do końca, a w zasadzie chyba w ogóle nie znalazła realizacji. To była idea utopijna. Ci spadkobiercy przedwojennej awangardy chcieli w Elblągu, jak sami mówili, stworzyć miasto-obraz. I to miasto-obraz, taki właśnie utopijny, idealny twór, miało być takim cudownym miejscem dla życia, dla człowieka nowoczesnego. I te warunki, ta zmiana tkanki urbanistycznej Elbląga miała nastąpić właśnie poprzez dzieła sztuki, poprzez te obiekty przestrzenne, które tam umieszczano. My dzisiaj z perspektywy lat oceniamy to jako piękną, ale utopijną koncepcję. Kolejna okazja do tego, żeby stworzyć dzieło w plenerze, przydarzyła się artystce dopiero 20 lat później. W 1985 roku Giuliano Gori zaproponował Magdalenie Abakanowicz stworzenie kompozycji plenerowej w Parku Rzeźby w Toskanii. Abakanowicz wtedy była już nie tylko w Polsce znaną artystką, ale artystką o międzynarodowej uznanej renomie. W 1980 roku, kilka lat wcześniej, brała udział w Biennale Weneckim, co jest przecież ogromnym prestiżowym wyróżnieniem, i była tuż po zakończonym takim cyklu wystaw indywidualnych w Stanach Zjednoczonych. I podobnie jak w Elblągu, też i w Celle, w Toskanii, przyszło Abakanowicz pracować z nieznanym jej wcześniej materiałem. Tym razem był to brąz. I stworzyła tutaj taką instalację rozpisaną już na wiele elementów. O ile w Elblągu mamy właściwie formę rzeźbiarską, jeden obiekt, który wprawdzie Abakanowicz otwiera. To już nie jest taka klasyczna rzeźbiarska forma zamknięta, ale tak jak czytałam przed chwilą ten jej autokomentarz, tej blachy nie domknęła, zostawiła tę szczelinę, zostawiła otwory, którymi wpadało światło, zachęcając widza, by tę przestrzeń eksplorował. I podobnie jakby w tym samym kierunku poszła w tej kolejnej swojej realizacji, którą rozpisała na 33 formy, takie wertykalne, wysmukłe odlewy, przypominające troszkę mumie, trochę może puste trumny, ustawione właśnie pionowo w takim pięknym, toskańskim, zielonym krajobrazie. I takie właśnie rozpisanie dzieła, otwarcie go na rytm zwielokrotnionych form, które w bardzo harmonijny sposób są rozpisane w przestrzeni, ale też i w czasie, takie rozwiązania Abakanowicz będzie stosowała w kolejnych swoich realizacjach plenerowych. I co też ważne i charakterystyczne, kiedy jechała do Włoch, nie zabrała ze sobą gotowego projektu. Pracowała i myślała o dziele właśnie typu site specific. Najpierw poznała miejsce, poznała ten plener, wsłuchała się jakby w jego charakter, w jego potencjał i w dialogu z tym miejscem już tam we Włoszech, w Italii dopiero zaczęła opracowywać projekt swojego dzieła. I tak jak sama o tym powiedziała, cytuję: zrozumiałam, że moje miejsce jest na polu. Kiedy znalazłam to pole dla siebie, wiedziałam już, że muszą tam stanąć postacie ludzi drzew, ludzi trumien. Koniec cytatu. I podobnie wsłuchiwała się w miejsce, w jego historię, w jego energię, kiedy pracowała
no, w niezwykłym miejscu i z niezwykłym tematem, kiedy pracowała w Hiroshimie. Na początku lat 90. stworzyła kompozycję, grupę 40 brązowych odlewów. Przepraszam, muszę to poprawić, bo to mi zjeżdża kamera. Czyli, to. dobra, czyli ja zacznę od początku. Dobra. Okej, spokojnie, robimy przerwę. Wiem, że się uda bezszelestnie, ale nie udało się. Nie ma tak dobrze. O, dobra, możemy też. Dla Hiroshimy stworzyła projekt, instalację złożoną z 40 brązowych odlewów pleców, kadłubów ludzkich, pozbawionych głów, pozbawionych rąk i fragmentów kończyn dolnych. Kompozycja ta stanęła w wyjątkowym miejscu, stanęła na wzgórzu, na które ludzie uciekali, szukając schronienia po wybuchu bomby atomowej w 1945 roku i na wzgórzu, które też zasłane było ciałami ofiar tego wybuchu. Ten trudny temat i tę bardzo trudną specyfikę miejsca Abakanowicz wpisała, czy opowiedziała o niej właśnie poprzez te indywidualne losy ludzkie, ale zwielokrotnione rozmiarem tej zbrodni, tej tragedii. I zaproponowała nam, widzom, taki zwielokrotniony schemat ludzkich szczątków. W sposób bardzo dojmujący ujęła ten bezmiar cierpienia, jakie niosło nie tylko to konkretne wydarzenie w Hiroshimie, ale jakie niesie ze sobą każda wojna, przemoc i opresja. W tym przypadku ta kompozycja Abakanowicz właściwie pełni rolę upamiętniającą, upamiętnia ofiary, upamiętnia zdarzenie, wybuch bomby atomowej, ale zwróćmy uwagę, w jaki bardzo ciekawy, inny, niekonwencjonalny sposób Abakanowicz podeszła do tej realizacji. Nie mamy tutaj niczego, co mogłoby nam się kojarzyć z takim tradycyjnie rozumianym pomnikiem i upamiętnieniem w rzeźbie. Do tego wyobrażenia o pomniku, do jakiego przyzwyczaiła nas historia sztuki. To jest dzieło sztuki, dzieło o ogólnoludzkim, bardzo uniwersalnym wymiarze. To jest przestrzeń, którą Abakanowicz otwiera i udostępnia naszej indywidualnej kontemplacji. I my, widzowie, mamy szansę, a nawet pewnego rodzaju, no zostaliśmy przez artystkę wpisani, to jest nie tylko szansa, ale nasza rola na to, byśmy stali się uczestnikami i współtwórcami tej przestrzeni, tego upamiętnienia. To jest właśnie taka przestrzeń refleksji, ale też przestrzeń pamięci. Przestrzeń zbudowana przez tłum bezgłowych ludzkich kadłubów. I ten tłum, jak Państwo pewnie doskonale wiecie, jest jednym z bardziej charakterystycznych motywów, tematów w twórczości Magdaleny Abakanowicz, również pojawiającym się kilkukrotnie w jej realizacjach plenerowych. Najliczniejszą z takich grup właśnie postaci przypominających nam postaci ludzkie, bo one zawsze są niekompletne, to są takie powłoki pozbawione głów i często również dodatkowo jeszcze jakichś elementów ciała.
Ten najliczniejszy to jest instalacja Nierozpoznani, która zbudowana jest ze 112 żeliwnych figur i która stanęła w poznańskim parku Cytadela, więc kolejne z dzieł, które mamy szansę oglądać w Polsce. Te multiplikowane figury artystka tworzyła z płótna, z betonu, z żeliwa, z brązu i no, one były przeznaczone do różnych przestrzeni, bo też i oczywiście do przestrzeni galeryjnych, muzealnych, do kolekcji prywatnych, ale również właśnie do przestrzeni publicznych w wielu, wielu krajach. I one się różnią między sobą liczebnością od mniej więcej 20 do właśnie ponad 100 obiektów. Sama artystka mówiła, że te jej tłumy są taką wizualizacją, jak to określała, przerażającej świadomości tłumu, którą ona indywidualnie jako artystka, jako kobieta odczuwała. Te tłumy są anonimowe właśnie poprzez brak głów, twarzy, czyli takich elementów, które niosą ten indywidualizm, więc rzeczywiście mówią o takiej wielości, która może być przerażająca, która może być zniewalająca, ale jednocześnie Abakanowicz też wielokrotnie podkreślała w swoich wypowiedziach, bo dużo mówiła o swojej twórczości, dużo mówiła o sobie samej, więc rzeczywiście ten jej odautorski komentarz jest dla nas teraz bardzo ciekawym i bogatym źródłem do tego, byśmy mogli próbować trochę zbliżać się do tych idei, które w swoich dziełach zawierała, zapisywała. I bardzo często mówiła o tej wielości w kontekście natury, przyrody, w kontekście swojego zafascynowania naturą. Ta wielość w naturze to są gatunki, stada, chmary, w jakie właśnie stworzenia się grupują. I w naturze, w tych jej mechanizmach Abakanowicz poszukiwała i odnajdywała tajemnicę i sens świata. Mówiła tak, cytuję: czuję onieśmielenie wobec ilości, gdzie liczenie już nie ma sensu, wobec niepowtarzalności w tej ilości, gdzie każdy osobnik podporządkowany masie zachowuje cechy różniące go od innych. Gromada ludzi czy ptaków, owadów czy liści to tajemniczy zbiór wariantów pewnego wzoru. Zagadka natury nieznoszącej dokładnych powtórzeń, czy nie mogącej ich dokonać. Jak ręka człowieka nie może powtórzyć własnego gestu. Koniec cytatu. A więc z jednej strony taka masa, ilość niepoliczalna, która może wywoływać w nas właśnie wrażenie anonimowości, ale jednocześnie każdy z tych obiektów jest niepowtarzalny, jest na wskroś indywidualny. I kolejną realizacją z tej, no nie jest to seria, ale z tego typu, prawda, którą chciałam Państwu przypomnieć, jest instalacja zatytułowana Agora, która znajduje się w Chicago, w Grand Parku. Kompozycja złożona ze 106 figur, jak podają źródła. Agora, jak wiemy, to starożytny plac w starożytnej Grecji, miejsce spotkań, miejsce dialogu, centrum życia społecznego, politycznego, religijnego, również handlowego, czyli miejsce tętniące życiem, działaniem, energią i takim właśnie potencjałem bardzo wielorakim i intelektualnym i też takim bardziej realnym działaniem. Te bezgłowe kadłuby, które w Chicago zostały ustawione, one są dość dużych rozmiarów. Wysokość ich sięga około 3 metrów i wchodząc w tę grupę postaci, mamy właściwie wrażenie, że one poruszają się
chaotycznie, krążą, podążają w różnych kierunkach, mijają się i nie nawiązują ze sobą kontaktu. My możemy próbować podążać za nimi albo próbować znaleźć sobie w tym niezwykłym labiryncie jakąś własną ścieżkę i własną drogę. I możemy czuć się w pewien sposób niekomfortowo. Ja tutaj nie ukrywam, że dzielę się w tym momencie z Państwem swoim własnym wrażeniem, bo miałam okazję doświadczyć tego dzieła i takie jakieś odczucie niedopasowania do tych figur, które są takie zimne, chłodne, nieobecne i które jakby nie sugerują jakiegoś określonego rytmu i porządku, może prowadzić do pewnego zagubienia. To zagubienie możemy odczytać jako aluzję do samego miasta, jako pewnego rodzaju komentarz i opowieść o Chicago, którego wieżowce, jak tutaj też Państwo widzicie na tym zdjęciu, stanowią tło, taką daleką perspektywę, ale tło, które też w jakimś sensie powtarza ten rytm figur tłumu Magdaleny Abakanowicz. Te figury, które składają się na tłumy Magdaleny Abakanowicz, to są takie swoiste skorupy. Ciała, które są odciskami, które są niekompletne, którym zawsze czegoś brakuje. Mamy wrażenie, że są okaleczone, zdeformowane. I też chciałam zwrócić uwagę na taką bardzo ciekawą, uderzającą ich sprzeczność. Jeśli patrzymy na nie od frontu, od przodu, to sprawiają wrażenie niezwykle solidnych, takich pancerzy, emanują siłą, zdecydowaniem, mogą budzić respekt. Z kolei, kiedy obejdziemy je i spojrzymy na nie z drugiej strony, z tyłu, ta pustka, której doświadczamy, zaskakuje, kontrastuje z tym, co widzieliśmy przed chwilą i w jakiś sposób odsłania słabość, demaskuje pozory tej demonstrowanej siły. I to też jest taka niezwykła chyba opowieść, którą możemy też odnieść do każdego z nas, w ogóle do kondycji człowieka w świecie. Ustawione w masie te skorupy ludzkie, tak jak powiedziałam przed chwilą, one mogą budzić takie uczucia pewnego zagrożenia wręcz, mogą odstręczać, budzić lęk przed tym, że się zagubimy, przed tym, że utracimy indywidualność, mogą skłaniać nas do tego, żeby zastanawiać się nad takimi skojarzeniami, na przykład z życiem człowieka, życiem jednostki w państwie totalitarnym, w którym przecież Magdalena Abakanowicz się wychowywała, dojrzewała i później tworzyła. Państwie, w którym właśnie jednostka nie posiada praw, nie posiada wolności. Ale mogą też właśnie odnosić się do tego, o czym Abakanowicz mówiła, czyli do tej grupy, gatunku i wręcz przeciwnie, właśnie symbolizować siłę, ekspansywność, jaka płynie właśnie z działania wspólnego, solidarnego. To przecież też wątek, który możemy do ówczesnej Polski odnieść i do takiej siły człowieka, który stanowiąc jedność, stanowiąc grupę, naród, społeczność, ma tę chęć taką bardzo naturalną, by wciąż kroczyć ku jakimś nowym celom. Tutaj podkreślałam takie oddziaływanie tych realizacji Abakanowicz, które odbieramy na tym planie takich sensów humanistycznych, bardzo uniwersalnych. Ale chciałam też podkreślić, że ten kontekst życia i biografii Magdaleny Abakanowicz też został przez nią w jej dziełach zapisany.
i jakby na różnych poziomach, czasami w sposób bardziej, czasami mniej świadomy. Tu już przejdę do kolejnych przykładów dwóch wybranych realizacji plenerowych, bo opierając się o nich właśnie chciałabym wrócić do jej dzieciństwa. Te dwa przykłady dwóch instalacji Negev i Przestrzeń Nieznanego Wzrostu to są realizacje, które opierają się na takich kształtach i formach biomorficznych, czyli organicznych, zapożyczonych z natury, kojarzących nam się z formami naturalnymi. I wrócę tu do dzieciństwa artystki, które spędziła w rodzinnym domu w Falentach pod Warszawą i wielokrotnie opowiadała o tym dzieciństwie jako o takim czasie zupełnie beztroskim i o czasie takiego zupełnie nieograniczonego kontaktu z przyrodą, z naturą. I poprzez kontakt z naturą, poprzez samodzielne poznawanie świata natury, Magdalena Abakanowicz poznawała świat, poznawała prawa nim rządzące i w tej naturze dojrzewała. Jak sama mówiła, uczyła się podglądaniem i dotykaniem. I ten świat, który odkrywała, był takim światem pełnym tajemnic, nasyconym metafizyką. Znów tu posłużę się jej określeniem, był to świat pełen różnych mocy, zabobonów i tym porządkiem, który tym światem rządził, to był właśnie porządek natury, czyli porządek takiego rytmu, który był pewien, który był niezmienny. To był rytm kolejnych istnień i pokoleń, rytm narodzin i śmierci. I ten harmonijny świat dzieciństwa w pewnym momencie, we wrześniu 1939 roku, legł w gruzach, zburzyła go wojna. Kilka lat później, w 1944 roku, Magdalena Abakanowicz z całą swoją rodziną, z rodzicami opuszczają dom, uciekają przed zbliżającym się frontem i szukają schronienia w Warszawie. Rzeźbiarka mówiła o tym po latach tak. Oddalając się od domu, okolicy, czułam, jak pustoszeję, zupełnie tak, jakby ze mnie wyjęto środek, a zewnętrzna warstwa, nie oparta na niczym, kurcząc się, traciła wyraz. Koniec cytatu. I dla mnie ten cytat w zasadzie mógłby być ilustracją do tych instalacji, o których mówiliśmy przed chwilą. Wrócę tutaj do Agory w Chicago, do tych pustych kadłubów, takich tylko odcisków po człowieku, dla którego życie i jego świat straciły sens. Być może więc możemy w taki sposób też odbierać te dzieła, te realizacje, jako taką właśnie opowieść dojrzałej już artystki o jej emocjonalnych przeżyciach, których doświadczała jako nastoletnia dziewczynka, dla której dom rodzinny nagle stał się miejscem, które było niebezpieczne, z którego musiała uciekać i w jednym momencie musiała wszystko to, co do tej pory ją budowało, zostawić za sobą. Wspomnienie wojny też powróciło do niej, kiedy była w Hiroshimie. Miała tam swoją wystawę indywidualną i realizowała tę instalację, którą też już oglądaliśmy i mówiła o tym tak, cytuję. Miałam 15 lat, kiedy bomba atomowa spadła na miasto, na Hiroshimę. Widziałam w snach, co się tam działo, słyszałam krzyki. Kiedy urządzałam swoją wystawę, mówiono mi w muzeum, że czasem windy stają i słychać krzyki. Koniec cytatu. Te doświadczenia, to wspomnienie wojny zapisała właśnie w tej realizacji Przestrzeń umilkłych istnień, którą oglądaliśmy. Też w taki bardzo przejmujący sposób opowiedziała o tych wrażeniach, projektując
taki niezrealizowany pomysł pomnika dla Hiroshimy w kształcie drzewa, które zamienia się w ludzką rękę wyciągniętą ku niebu. Te trudne wojenne przeżycia, emocje, które oczywiście były wypierane, ujawniały się też czasem podświadomie, bo tutaj przywołałam takie przykłady, w których Magdalena Abakanowicz świadomie powracała do tych wspomnień wojennych. I taką realizacją według mnie jest właśnie Negew, te kamienne kręgi, które tutaj Państwo widzicie na przeźroczu, a które zostały zrealizowane w Jerozolimie. I artystka tak pisała w liście do Barbary Rose właśnie o tej swojej realizacji. Cytuję. Patrzę na zdjęcie moich kół jerozolimskich ociekających złotem słońca. Złotem. Złotem? Nagle widzę siebie, małą dziewczynkę oblepioną krążkami złota. To było dawno. Zbliżał się front, rewolucja. Uciekaliśmy przed śmiercią z pustymi rękami. Tylko nasze ciała były owinięte szmatami, w których zaszyte zostały krążki 20-dolarówek, 20-rublówek. Dużo, dużo. Pamiętam tę ciężką warstwę, ciepłą od mojego ciała, uciskającą i tak ważną jak życie. Bawiłam się tymi złotymi krążkami, kiedy je zaszywano. Ustawiałam w rzędy. Mówiono, uratują nas. Koniec cytatu. To jest dla mnie niezwykle przejmujące wyznanie artystki, która, zwróćmy uwagę, w dziele, które zrealizowała, dopiero po tym, jak sama je zobaczyła, odkryła swoje własne emocje i swoje własne wspomnienia, których wcale nie zamierzała w to dzieło wpisać. Negew jest więc taką niezwykłą realizacją, która pokazuje, w jaki sposób sztuka i twórczość jest takim sposobem właśnie sublimacji, sposobem wyrażania tego, co gdzieś głęboko ukryte, ale jest też świetnym przykładem kompozycji typu site-specific, o którym to typie właśnie wspominałam na początku, ponieważ artystka, jadąc do Jerozolimy, właściwie niczego nie planowała. Nie planowała, by była to opowieść o jej wojennych przeżyciach i nie zabrała ze sobą jakiegoś konkretnego projektu. Jak sama powiedziała, na ostatecznym kształcie tej realizacji zaważyło doświadczenie pustyni, czyli duch miejsca, właśnie ten kontekst, ta energia miejsca podyktowała formę. Najpierw jeszcze Abakanowicz rozważała, by w tym miejscu postawić grupę postaci odlanych w betonie, ale tę koncepcję zmieniła. Wybrała kamień, z którego zbudowane jest miasto i z którego zbudowana jest pustynia otaczająca miasto. Znalazła konkretny kamieniołom, zdecydowała też o bardzo konkretnym miejscu realizacji tych obiektów. One stoją na samej krawędzi wzgórza spokoju. Dla formy kompozycji znaczenie miały pustynny krajobraz, struktura skał. W tych skałach one są bardzo organiczne. Tam są skamieliny, które też zostały tutaj w taki naturalny sposób wyeksponowane. I wreszcie bardzo duże znaczenie miała też współpraca z ludźmi, z beduińskimi kamieniarzami. Abakanowicz wspominała, że nawet smak herbaty, takiej gorącej, mocnej, słodkiej herbaty, którą oni parzyli i częstowali nią artystkę, też miał wpływ na to, jaką formę przyjęło to dzieło. Tytuł Negew też Abakanowicz zapożyczyła od natury. To jest nazwa pustyni.
I w tym dziele też jakby możemy odczytywać i odczytywane są bardzo różnorodne konteksty i znaczenia. Ja tutaj przywołam kilka takich opinii, które zapisali krytycy i odbiorcy sztuki. Mianowicie to dzieło przywołuje na myśl miejscowy zwyczaj miażdżenia oliwek, kamienie młyńskie czy prehistoryczne nabrzeża Morza Śródziemnego. Tych kół jest 7. W związku z tym jest to symboliczne, czy może być symboliczne odniesienie do 7 dni stworzenia świata, do 7 bram starożytnej Jerozolimy, do kultu słońca, do doskonałości, czy wręcz do kamiennego kręgu Stonehenge. O jednej ze swoich plenerowych instalacji Abakanowicz mówiła tak, cytuję: najważniejsze, że udało nam się stworzyć coś, co nie jest ani dekoracją, ani pojedynczym obiektem przeznaczonym do oglądania, lecz przestrzenią, której można doświadczyć, przestrzenią, do której można wejść i wewnątrz niej przeżyć ją jako dzieło sztuki. To jest właśnie mój stosunek do rzeźby. Koniec cytatu. I już na zakończenie, mając nadzieję, że tylko zaostrzyłam Państwa apetyt na to, żeby poszukać kolejnych realizacji plenerowych Magdaleny Abakanowicz i może odwiedzić je na miejscu, gdzieś tam w świecie, przypomnę tylko, że mamy niewiele, nieliczne, ale jednak mamy też kilka realizacji plenerowych naszej wybitnej artystki u nas w kraju i jedyną realizację w Warszawie, jaką jest instalacja Rozdroże, która znajduje się w Parku Traugutta. To jest pierwsza realizacja w przestrzeni publicznej w Warszawie, takie 4 stalowe, prawie wysokości niemal 3 metrów rzeźby, wykonane ze spawanych kawałków blachy. One miały najpierw stanąć na placu na Rozdrożu, stąd ta ich nazwa, ale ze względów konstrukcyjnych tamta lokalizacja musiała zostać wykluczona. Postaci, które też prowokują bardzo różne skojarzenia, nazywane są krasnalami, ptakami, wojownikami. Było też takie atrakcyjne skojarzenie z rycerzami króla Artura, ale artystka sama to skojarzenie zdementowała, ponieważ wykonała też taki właśnie dwór króla Artura, rzeźby, które pokazywała w Madrycie, ale tutaj odżegnała się od tego skojarzenia i zapraszam Państwa też już na zakończenie do Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Do tego miejsca zapraszam z wielu powodów, bo jest to miejsce, w którym można oglądać i wspaniałe wystawy czasowe, ale też i właśnie park rzeźby z wybitnymi, bardzo ciekawymi dziełami polskich i nie tylko artystów. I tutaj możecie Państwo również zobaczyć 2 plenerowe instalacje Magdaleny Abakanowicz, mutanty, takie właśnie zwierzaki też z tej stalowej, spawanej blachy i ptaki w innym miejscu tego przepięknego parku. A dzisiaj jeszcze raz dziękując gospodarzom zamku za zaproszenie i możliwość wygłoszenia tego wykładu, bardzo Państwu dziękuję za uwagę.